Jest 29 czerwiec. Tu nieopodal stanowiska arbuzowego i w jeszcze kilku innych miejscach posadzone zostały ogórki. Takie różne, nie takie zwykłe. Chociaż i tych też nie zabraknie. Ale najpierw rzućcie Państwo okiem na odmiany, które udało mi się kupić. Wysiałam je prawie wszystkie, lecz nie wszystkie przetrwały. Więc dzisiaj pierwszy raz robię film o ogórkach i będę mogła pokazać, jak fizycznie wyglądają to, co przetrwało. Owoców jeszcze nie zebraliśmy. Różna siła wzrostu jest tych ogórów, ale jest jeden, który szczególnie podoba. Zapraszam zatem na spacer pomiędzy ogórkami, które jeszcze nie były pryskane niczym. Były tylko raz podlewane nawozem o nazwie Krystalon zielony. Na ten moment najbardziej podoba mi się ogórek ten o wielkich liściach. Właśnie z powodu liści i z powodu silnego wzrostu. A jak nazywa się? Jest to ogórek Gagon. Bardzo, bardzo silny. Ma wyjątkowy wygląd. Wpiszcie Państwo w internecie, zobaczycie. Bo na ogóra, którego ja pokażę, to jeszcze nie pora. Jeszcze. Będzie trzeba poczekać. Sadzonka silna niczym arbuz. Silniejsza od melona. Pomiędzy kannami. Kwiatów jeszcze u niego nie widać, a pędów ma z 5 mega silnych. Ja część ogórków, to znaczy mąż mi pomoże, puścimy, by się wspinały. Dobrze, to teraz co? Po kolei zacznę tu od brzegu, od kanny. A kanna nazywa się jak? Moment. Musifolia rubra. Kolego Patryk, pozdrawiam. Dobra, tu mamy nieco brzydkich liści. Nie odrywam ich. Takiej wielkości jest ogór, a jest to Gele-Teros. O tu nie patrzcie, kocurek mnie przed chwilą drapnął, ale niechcący to zrobił. No, trochę krwi się pojawiło. Rosną 2 sadzonki w jednym dołku i pojawiają się nareszcie pierwsze maluszki. Tak jak ten. Tu widać jest 2, a gdzieś tu jakby większy. Proszę. Też ma wyjątkowy wygląd w postaci dorosłej. Kolejna odmiana. 2 sztuki w jednym dołku. Odmiana, którą miałam rok temu. Kibedi. Jest to ogórek brązowy. Brązowy wtedy, gdy już jest na tyle dojrzały, by nasiono wydać. Bardzo smaczny. I porównując ogórki, które mieliśmy, odporny na choroby w dużym stopniu. Na razie nie ma żadnego ogórka. Pierwsze kwiaty pojawiają się. Kolejny to także nie taki pospolity ogórek. Ma dziwny kształt. Już są pierwsze owoce, a tak nazywa się Khiva. Chyba Shiva.
Spójrz, to jest pierwszy owoc. Widać już kształt. Ciekawy, prawda? Jeszcze ogórki, zresztą arbuzy w tej mojej tutaj obecnej lokalizacji nie były preparatem grzybowniczym pryskane. A nawóz to dostały gnojówkę z pokrzywy, kilkakrotnie, ogórki, tak, oraz nawóz krystalon zielony. Teraz kolejna odmiana. A to już nasz pospolity, powszechnie znany ogórek Oktopus. Chcę porównać smak jego z odmianą o nazwie śremski. Bo różne opinie słyszałam. Chcę zobaczyć, jak to będzie u nas. I nie ma jeszcze żadnego ogóreczka zawiązanego. No może taki mały pojawia się. O. Liście tak wyglądają. A to jeden arbuz Wilson z mojego zbioru zeszłorocznego. A teraz dwie sadzonki. Odmiana Sikkim. Również miałam go w zeszłym roku. Jest to brązowy ogórek. Owoca jeszcze żadnego zawiązanego. Bardzo dobry w smaku. W fazie, gdy jest zielony. Taki jak wszelkie inne kwaszyniaki czy inne konserwowe. A potem postać brązowa tworzy się, by zebrać nasionka. Ale ta postać brązowa nie jest kwaśna. Jest to wtedy tak jakby ogór przejrzały. Jest to Sikkim. I on mimo brązowej postaci nie jest kwaskowy. Tak jak wielkie ogóry, które są przejrzałe. Czyli dwie krzaczki Sikkim. Te dwa przed chwilką pokazywałam, a zaczęłam wędrówkę z tego miejsca. Dokładniej z tego. Potem tak. A teraz czas na tę sadzonkę. Jest to też niezwykły ogóreczek. Tak nazywa się Dragon X. Smocze jajo. Dwie sadzonki w jednym dołku rosną i tu jest pierwszy ogór. Taki nieduży. Kształt ma przybrać owalną. I jest kilka jeszcze młodziutkich, drobniutkich ogóreczków. Dragon X. Kolejny krzaczek. Ten sam Dragon X. Tak. A ten obok to jest oktopus, tak jak ten, który już pokazałam. To tu mamy pierwszy lampszek. Mocno kolczasty jakby. Zostało nam tu na brzeszku ogórek melonowy. No tu liście już nieładne są. Też dosyć tu czekajcie, gdzie on idzie. Tutaj chwilkę. On jest taki skupiony, jeszcze nie ma owocu, a obok prawdopodobnie drugi krzak. Nie mam podpisu, ale prawdopodobnie tak. A tu rarytasik. Michunka, ale nie taka zwyczajna. Tomatillo Queen of Malinalco. Taką ma nazwę. O dużych, żółtych owocach. Jak jajo. To jest najpiękniejsza moja sadzonka. Dostałam jako gratis od sprzedawcy z Węgier. Poprosiłbym, wybrała sobie
i jakieś nasionka to dorzuci do przesyłki, bo pierwsza z przesyłek nie dotarła i sprzedawca wysłał mi drugi raz na swój koszt. I właśnie wtedy to dostałam. Thank you. Czyli teraz pójdziemy do innej lokalizacji. A tu cynia z mojego wysiewu. A tu aksamitka wąskolistna. A tu suchołuska. I ta u mnie zagości już zawsze. Tak samo jak zatrwiany. Tu aksamitka. Kanne. Arbuzy. No i tu pojawił się arbuz dzisiaj. Zauważyłam. Na takiej długiej szypułce jakby. Bardzo długim ogonku. Ale jeszcze... A zobaczmy jaka to odmiana. W każdym razie jeszcze jeden znajduje się na tym samym pędzie. A pęd prowadzi do tego arbuza. Shuga Eloi na Shintozie. Taką drogę przebył. Tu zawiązał owoc. Dobrze, teraz zapraszam dalej. Idziemy do innej lokalizacji. A to jest kwitnący tytoń ozdobny. Ma ładny, subtelny zapach. Miks kolorów był, lecz jak na razie zakwitł na biało. 3 sadzonki i wszystkie na biało kwitną. Ale w tym roku mi się udał. Kiedyś próbowałam go siać. Niestety nie udał się. W tym roku dopiero. A tu wśród pomidorków w doniczce jest odmiana nieznana posadzona. No już wiecie, tak fiszki się poplątały, jak przestawiało się sadzonki. Zobaczymy, co to z tego będzie. A następnym miejscem, gdzie rosną ogórki, to jest ten dawny kiosk Ruchu, przerobiony na taki pseudofoliaczek. Kicia, a tu zobaczcie, kolejny kotek obcy dowiedział się, że częstujemy kocurki. No i tak przychodzi. Od dziś dał mi się pogłaskać, miseczkę strawy dostanie, a nazwany kotek został Podróbka, bo jest do naszej Mruni podobny. Tak sądzimy, że może to być siostrzyczka. No i przychodzi i mówi miał, słuchajcie. A i te stworzenia. A że człowiek ma to serce dobre, tak, zablokowałam ci drogę, no to kotkowi pomoże. Tak, a kotek potrafi zrobić fikołka. Tak, Kiciu? No już dostałaś, Kiciu. Miał. Dostałaś ode mnie, osobiście ci dawałam. Musisz teraz na myszy zapolować. Tak, Kicia? Podróbka? Tak ją małżonek nazwał. To był bardzo dziki kotek. Uciekała już naprawdę będąc na polu, widząc człowieka. Tak zawczasu. Aż w końcu przyszła. Chyba Kituś, ten kotek biało-czarny, przetarł jej drogę, szlak. Tak, Kicia? No, dobra. Idziemy do ogórów. Podróbko. Musimy przejść przez stanowisko 2A. Melony, kiwano. To jest kiwano okrągłe, tu jest zwykłe. 2 sadzonki, tu 1. No, melony. Już się zaczynają tykwy po płocie piąć. Dynia, Muscua de Provence. W tym roku winorośli jest zatrzęsienie owoców. To jest białe, pyszne, ale ma dużo pestek.
tam klasycznie fioletowe. A tak wygląda wnętrze. W tym roku dach został nieco obniżony. Większy spadek został zrobiony. Folia troszkę też wymieniona. I z ogórków widzę, ten jest najsilniej rosnący. Kibedi. W zeszłym roku i odmiany Kibedi i Sikkim miałam w foliakach. Równie silnie wysoko rosły. I te odmiany zostają u nas już na zawsze. Również z powodu tej odporności, porównując z innymi ogórkami. Dobrze, kolejna odmiana obok. O, i ma już małego ogóreczka. To zaraz. Fajne, kolczaste. Lubię taką fazę ogórka. Ciut większą. Super smakują. Oho, jest ogórek. Dobrze. Frykas. Ogórek, frykas. To już go ciach. Jakiś taki kształt ma. Nie za regularny. Ten pierwszy owoc. Jeszcze wrócę do tego frykasa. Jest tu drugi okaz. Tak, ale mała poprawka również, bo tu ten ogóreczek należy do tego ogórka obok, czyli do Kibedi. Czyli Kibedi ma, frykas ma. No, to ciekawa odmiana. Skoro ma już ogórki, zobaczymy jak inne. Kolejny. Tu jest kolejny. Tak, pierwsze zbiory. A kształty widać zróżnicowane. Frykas. Ale to jeszcze nie koniec. Kolejne ma ogórasy. My nie lubimy, żeby one rosły duże, grube. Najsmaczniejsze są takie. O. I kolejny. Czyli jak na razie 7 sztuk. Z 3 krzaczków zbiór. No i liście wyglądają też nie za fajnie, co prawda. Ogórki są, ale listki tak jak widać. Teraz kolejna odmiana to Sikkim. Też właśnie bardzo smaczne. I tutaj listki, coś nie tego. Może to nie jest objaw choroby. Patrząc na te odmiany, to tu są piękne, takie ciemnozielone i z meszkiem. Ale w tym foliaczku, bo tak nazwę ten dawny kiosk ruchu, listki chorować zaczynają. W foliaku innym w zeszłym roku było ok. Czyli tu mamy Sikkim. Już zaczyna brązowienie. Powinien być wcześniej zerwany troszkę, ale on, tak jak wspomniałam już wcześniej, mimo brązowej postaci jest bez posmaku kwasku. Może z minimalnym. I co teraz tu? Malutka sadzonka Cetriolo mezzo lungo bianco. Bez owocu. A tu ogórek śremski.
Jeszcze owoców nie ma gotowych do zbioru. Są maleńkie, zawiązane. Tak jak właśnie te nieliczne. A teraz musimy w drugi rządek dostać się. Ogórek o nazwie soplica. Pęd jeden poprowadzony. Żadnego jeszcze nie ma większego ogórasa. Takie maleństwo. Tu jeden z pędów. Drugi krótki. Tak. A teraz dalej. Ten. Jest to ogórek, którego dobrze wspominam z zeszłego roku. Nazywa się tak. Solon. Nasiona 8 kwietnia siane na rozsadę. Spójrzcie. Już jakie zgrabniutkie ma owoce. I mocno kolczaste, solone. Troszkę małżonek mnie nie posłuchał, jak mówiłam, żeby nie tak gęsto. Ale no cóż, niech tam ma po swojemu. Tylko teraz problem jest, że tam nie ma jak tak dojść. Ajajaj. Jeszcze jeden był, ten z lewej strony. A teraz taki ładny ogóreczek, to znaczy sadzonka, odcień. Spójrzcie Państwo na pędy, takie jasne, lekko cytrynowe, widać? Tak, a nazywa się ta odmiana, proszę, zbliżę, Gele Tros Ancient Fruit. Widać już małego ogóreczka, to też taki niezwykły wygląd. Na razie wysokość jest taka, czyli nawet metra nie ma. No i teraz co? Problem? Muszę z tamtej strony. Ale jest jeszcze jedna sadzonka, ta o takich ciemnozielonych listkach. Nazywa się Tortorello Verde Barese. No, taki ogóreczek. On będzie dłuższy. Ja go na razie nie zrywam. W tej chwili jest takiej wielkości. I chodźmy tam. O, tu na zewnątrz ogórek o nazwie Telegraf. Taka jest już długość. To jest ogórek, który mniej więcej 40 cm długości osiąga. Jedyna sadzonka. Tak, dobrze. I teraz co? To Kibeti pokazywałam. I tu partner, tamten karpiczny. Tylko nie mogę tu się dostać. Nie wiem, czy są ogórki. Ale taką już odmianę posiadam. Oho, małżonek jeszcze pomidorka tu wkitrał. O ludu. I ten partner jest niewysokiego tu wzrostu, jak widzę. Tak, chodźmy do kolejnych ogóreczków. A rosną one pod chmurką. Musimy przejść na dawne stanowisko arbuzowe, cieniste. Numer 2 miało nazwę. A tutaj Schlangen górkę. Tną się po troszku. A tutaj też
Tu był również ogóreczek, ale raz był kopiec kreta zrobiony przez kreta. Wypchałam 2 sadzonki. No to po paru dniach przyszedł krecik, zrobił robotę. I już nie ma sadzonek. Dobrze, że w tamtym miejscu są. O, piękny liliowiec. Rozkwit pierwszy raz, odkąd mam sadzonki. 3 lata. Koleżanko Moniko, dali od Ciebie zaczynają kwitnąć. To pierwsza z nich. I musimy przejść tam na koniec prawie, ale też tu. Sieremskie. A nie, przepraszam. To jest ogórek o nazwie Ibis. Ibis. Widać jeszcze kilka maluchów zawiązanych. No i to jest pierwszy ogór tej odmiany. Natomiast sieremskiego tu nie ma. Kilka arbuzów. Na tym stanowisku 4. Ogórek dar niski. 13 maja siany. Jest pierwszy malutki. Ogórek soplica. A tu szeryf. W różnym czasie były siane. Ten 2 maja. No i tu są ogórki o nazwie Ibis. No a to pewna odmiana nie popisała się, patrząc, mam na myśli sieremskiego, patrząc na te pozostałe odmiany nasze. I to są wszystkie nasze ogórki. Prawdopodobnie nic nie pominęłam. A to poziomka Rugia, siana w zeszłym roku. Krzaczki są okazałe. I patisony. Oho. No, tutaj to nie zaglądałam dawno. A to są patisony, proszę bardzo. O takiej nazwie Strie Melange. To jest miks z Holandii od Vrekenszaden. Starałam się nasionka tak wybierać, by różnie wyglądały. I tu mamy pierwszą sztukę. No pięknie. I jedyny, ale jest jeszcze inny patison, słuchajcie, dwuparczasty. On rośnie. To na tyle. Wychodzimy stąd. Patisonów też mam troszeczkę. Przyjdzie czas, to pokażę. No i jabłonki nareszcie w tym roku zaczęły owocować, bo w zeszłym roku 1 czy 3 jabłka na 6 drzewek było. To jest szara reneta.
A filmik zakończę widokiem na Frecie wśród arbuzów oraz na Pattisonem pewnym. A jak ładnie pelargonie dobrały mi się, nie wiedząc na jaki kolor zakwitną. Ukorzeniałam je. Każda inaczej wygląda. Przepiękne są. Tam rośnie ten Pattison dwupalczasty. Z Węgier. Kremowy. O, ja już na jednym filmie go pokazałam, na szczęście. A teraz zobaczcie, co się stało. On miał podejrzany kolor, owszem. Trochę się dziwiłam, że taki dziwny odcień, ale coś się wtedy, czyli działo. No nic, będą kolejne. Do widzenia. Nagietek. Cynia marylandzka. Lilię trzeba oderwać. A tu lilia 1,70 m ponad. Oho, i coś pięknego zobaczyłam. Kleomę. Ale kolejny z liliowców. Cudo. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Odpowiedniej pogody. I żebyście mieli wiele radości z tych swoich upraw, z tego, co robicie w życiu. Powodzenia.